Półflażolety Noise Sound, najwyższe możliwe nuty, wszystkie alternatywne wykorzystania technik glissando, rodzaje vibrata, stłumione struny, odpuszczanie stłumionych strun jako efekt. W muzyce klasycznej do lat 50. XX stulecia w zasadzie próżno będzie nam szukać efektów takich jak multifony. Zasadniczo wykonawczo wywodzą się z dobrze znanych nam flażoletów. Różnica jednak jest znaczna, jeśli chodzi o połączenie docisku palca, miejsca zagrania smyczkiem na strunie oraz docisku smyczka w uzyskaniu innych części pochodu alikwotów od podstawowo wyznaczonego dźwięku. Co więcej, odpowiednie niedociśnięcie palca daje możliwość zagrania naraz kilku alikwotów, stąd nazwa multifony. Niekiedy też istotne staje się poprawne zapisanie flażoletów. Dokładne wytyczenie dźwięków, które chcemy usłyszeć, a które nie są tożsame w pisowni do tych, które instrumentalista ma nacisnąć palcem. Przyznam, że kompozytorzy często nie stosują zrozumiałych dla wykonawców zapisów, więc warto zgłębić to zagadnienie. W muzyce nowej bardzo często zastosowanie ma szczegółowo opisane przejście z dociśniętego palcem dźwięku na flażolet lub półflażolet oraz multifon. Spotykamy się z takimi formami zapisu oraz ze szczegółowymi opisami docisku. Stłumienie strun zapisuje się najczęściej kółeczkiem z krzyżykiem po środku lub przekreślonym kółeczkiem. Spotkałam się też z innymi formami zapisu. Jeśli chodzi o technikę glissando, poza oczywistym wykorzystaniem została ona poszerzona o kilka wariacji lub doprecyzowań. Glissando na scratchu, glissando na pochodzie flażoletów, krótkie glisy i łamane glisy. Standardowym zapisem najwyższego możliwego dźwięku jest strzałka ku górze. Zapis ten może mieć swoje wariacje, jednak można uznać, że istnieje standardowa nomenklatura tego efektu. Dotyczy ona również zapisu pizzicato, najwyższego dźwięku z glissandem i ślizgów z glissandem najwyżej jak to możliwe. Technika vibrata została doprecyzowana oraz poszerzona o informacje na temat amplitudy wibracji. W muzyce nowej wibracja jest efektem, który w przeciwieństwie do wykonawstwa muzyki romantycznej powinien występować tylko tam, gdzie jasno życzy sobie tego kompozytor. Jeśli chodzi o lewą rękę, ciekawym efektem jest też celowe zwalnianie stłumionych strun. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o multifonach i odpuszczaniu dźwięków lewą ręką i ogólnie o efektach, w których lewa ręka ma największe znaczenie. Jeśli chodzi o multifony, tak jak mówiłam, wywodzą się one zasadniczo z flażoletów i w zależności, czy będziemy wykonywać arco bliżej tasto, czy bliżej ponticello i jak bardzo odpuścimy docisk palca lewej ręki na danym dźwięku, możemy uzyskać coś więcej niż tylko czysty flażolet, możemy uzyskać część pochodu alikwotów. I tak, jeśli mamy na przykład dźwięk
powiedzmy D. Jeśli trochę go odpuścimy, już jest trochę zabrudzony. Tutaj dojechaliśmy do podstawka. Jeśli teraz ten sam dźwięk poruszymy, na przykład lekko vibrato, o którym to vibracie dzisiaj też będzie. To robi nam się taki ciekawy przester, ale warunkiem jest przynajmniej połowiczne odpuszczenie docisku palca lewej ręki, żeby ten efekt uzyskać, oraz podjeżdżanie smyczkiem do ponticella, żeby odezwała się szeroka gama likwotów. Tak jak też mówiłam, przejście z dźwięku dociśniętego na dźwięk niedociśnięty oznacza się takim kwadratem, który jest zaczerniony, w stronę kwadratu, który jest pusty. Tutaj faktycznie ten docisk może nas zaprowadzić do takiego dźwięku, który jest prawie całkowicie już odpuszczony. Dzięki temu wydobywa się coś na kształt szumu z trochę tylko słyszalnym dźwiękiem pierwotnym. I przy bardzo lekkim smyczku, przy dosyć sporym podwieszeniu i tutaj chwyceniu bardzo rzetelnie smyczka piątym palcem i kciukiem, faktycznie ten szum możemy uzyskać. Też jeśli chodzi o technikę lewej ręki, tutaj bardzo ważne jest to, czy mamy znak tłumienia strun, czy nie. To tłumienie strun powinno odbyć się jak najluźniejszymi palcami. Dzięki temu też mamy efekt niedociśnięcia i też możemy wydobyć dźwięk szumowy. Lewa ręka to też możliwości przeróżnych glissand. Oczywiście klasycznym glissando jest używane od wieków. U nas w muzyce nowej często jest połączone ze scratchem. Jest też nad wyraz często używany efekt glissanda pochodu flażoletowego. Chodzi o glissanda, one mogą być też właśnie bardzo doprecyzowane. Mogą być krótkimi glissandami w dół, łamanymi glissandami. Często też mamy do czynienia z takimi ślizgami glissandowymi. Ślizgi glissandowe zaprowadziły nas do pojęcia najwyższego możliwego dźwięku. Oczywiście za każdym razem jest to inny, najwyższy możliwy dźwięk do wykonania w danym przebiegu, w danym momencie na instrumencie. Jest oznaczony jako strzałka w górę. Może być wykonywane arco, może być wykonywany pizzicato. Tak by było paznokciem, jest wtedy lepiej słyszalny. Może też być połączony z glissandem. Wszystkie te efekty są poszerzeniem, można powiedzieć, pewnych klasycznych technik. No i najbardziej podstawowa, znana już od wieków technika tak naprawdę ozdabiania dźwięku, czyli vibrato, bardzo zostało doprecyzowane w muzyce współczesnej, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię amplitudy tego vibrata, czyli mamy klasyczne vibrato i dzięki zastosowaniu nowych zapisów w muzyce awangardowej może mieć ono średnią lub dużą amplitudę. Jeśli mamy sytuację, w której gramy vibrato z niedociśniętym palcem, tak jak dzisiaj już mówiłam, wydobywa się szereg alikwotów i multifony. I tutaj ta amplituda wibracji przy niedociśniętym palcu jest faktycznie istotna. I ostatnim takim efektem, jeśli chodzi o lewą rękę na dzisiaj, jest efekt zwalniania strun, które wcześniej były dociśnięte przez palce. I w muzyce nowej faktycznie coś takiego jest efektem wykonawczym, gdzie na przykład gramy. Jest to przyjęte, opisane, jest do tego już wymyślona nomenklatura, jeśli chodzi o opisy. I to by było na dzisiaj wszystko. Dzięki za poświęcony czas.
Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie, by omówić i przedstawić inne ciekawe efekty, piszcie propozycje w komentarzach lub na e-mail demowska.madejska@gmail.com. Jeśli podobał Ci się mój vlog, zapraszam do subskrypcji mojego kanału YouTube, polubienia mojego fanpage'a na Facebooku oraz Instagramie i odwiedzenia mojej strony internetowej.